Good afternoon. I'm Anna Fotyga, member of the European Parliament and member of the ECR political group within the Parliament. On behalf of whole group, it is my pleasure and privilege to welcome all of you today to our webinar. With this event, we would like to crown whole series of events that started on February the 5th of this year, just before the eruption of COVID-19 pandemic. We were able to commemorate in the European Parliament the Centennial anniversary of Poland's return to the Baltic Sea. We had excellent maritime conference, and together with Gdańsk Academy of Fine Arts and His Magnificence, rector of the Academy, we were able to open the art exhibition and listen to excellent Polish classical music performers, musicians, playing the best pieces of flute music. It was a remarkable event. We wanted to continue it with screening two special films that were part of the project started by two cultural institutions in my region, in Pomerania region of Poland, the Academy of Fine Arts and Gdynia Film School, and they jointly, under the patronage and financial support of Orlen company, they were able to produce two short movies, documentary with special stories linking contemporary times to the past events, in particular to the wedding to the sea that happened on 10th of February 1920. Ladies and gentlemen, it is my pleasure and privilege to welcome my dear colleagues, former member of the European Parliament, excellent journalist, historian, man of many talents, Hannan, and current MEP colleague of the ECR political group, Hermann Tertsch. I would like to use this opportunity also to welcome our guests in the audience linked to this webinar, in particular His Excellency Ambassador of Ukraine to the EU, who kindly participated also in our event at the beginning of 2020, commemorating the same event. So very well welcome. And now allow me to shortly engage my both colleagues. I will start with Hannan, asking his perception of Poland, for his perception of Poland's and Poles' attitude to history, to patriotism, to fight for their independence. Dan, floor is yours. Well, thank you very much, Anna. It's a great pleasure to be with you and other old friends and colleagues from ECR, including Hermann. I think it's a really great thing to celebrate through the wedding to the sea, the revival of Polish nationhood, which is really what it's about. And
it's a very unfashionable cause at the moment, patriotism. It's a very unfashionable thing to believe in the primacy of the nation state and the national ideal. But the story of Poland, I think, reminds or teaches us of why patriotism is at its best a selfless force that leads people to do the best for the people around them and that saves the country from totalitarianist tyranny. So other people watching will know the story of the wedding to the sea better than I do. It was a wedding symbolized, as I understand, by the throwing of a platinum ring into the sea. A hole needed to be cut in the ice for it to go through it. This was modeled on Venice being wedded to the Adriatic. But of course, what it really was the final recovery of Polish nationhood and Polish sovereignty, the realization of what had been a dream since 1795, of people who had been denied statehood, had been denied recognition, had been denied the dignity that we take for granted in free countries, but who never lost the dream of liberty, and then who eventually came almost miraculously to reassert it. And that story, I think, teaches all countries about the value of feeling some connection to the people around us and to the land around us. It shows us why patriotism leads people to transcend their selfishness, to recognize an obligation to the people around them. It's why we pay taxes to support strangers. It's why we obey laws even when we disagree with the laws. It's why we don't automatically try and secede whenever our party loses an election. It's that basis, that basic affinity, common loyalty, that makes a democracy possible. I remember visiting the Museum of the Warsaw Rising when it was new. It had just been opened in its current form. And I was very struck by a recording there of Pope John Paul II's visit to Warsaw. And he was commemorating the Rising, and he said, he spoke about the terrible agonies through which Poland had passed, culminating in the horror that was visited on Warsaw in 1944. And he said, you can't understand the pain through which Poland passed unless you understand that buried under the rubble here was the statue of Christ the Savior from the church in Krakowskie Przeznań, however you say it. He pronounced it better than I do because A, he was the Pope, and B, he could speak better Polish. And what he was doing was, first of all, he was gently reminding the audience that the agonies that they had suffered had been anticipated by someone greater than any of us. But more than that, he was showing that patriotism, that the continuation of nationality, roots people in a tradition that asks the best of them. Poland at that time was beset by two rival totalitarian ideologies, both of which were based on a denial of the things that make us human, both of which, the Nazi tyranny on the one side, the revolutionary socialist tyranny on the other, were based on treating us simply as machines, or as cogs in the bigger machines of social classes or racial groups. And so, paradoxically, in elevating the nation, in elevating, in this case, Polish patriotism, we elevate the dignity of the individual. And that's why down the years, the nation state, the securest protection we have against extreme ideologies of every kind, whether socialism or fascism or religious fundamentalism now, because they are rooted in genuine loyalties and rooted in the relationship that we all have with the territory that gave us our nurture. And that's why I am very happy, as a British patriot who believes in my country, to share this platform with a Polish patriot who believes in hers and has been a huge champion for the Pomeranian region, and a Spanish patriot who has been a supreme spokesman for his national interest too, because we understand, I think, we European conservatives, that the best and highest kind of patriotism
is one that honors the liberty of all other countries too. I wish you a very happy centenary and look forward to many more years of collaboration with our friends and allies. Thank you very much indeed, Dan. Ladies and gentlemen, I think you now understand how much we miss our dear British within the Parliament. Yes, we are not happy. Wishing them the best after their sovereign decision. We believe in the power of people to decide on their own future. Yet, I hope that our cooperation, Polish, British, also Spanish, because we have excellent contribution of the Spanish votes with very, very visible, outstanding representative, Hermann Tertsch, within this delegation. We are happy to have you in the ECR group. Hermann, floor is yours. Thank you very much, Ms. Fotyga, Anna. Well, it's difficult always to speak after Dan, because Dan and I have more or less the same sentimental or emotional bindings to Poland. I mean, we have lived Poland. We have been astonished and proud of seeing this nation surge under the oppression, the repression of the communists, after having had the scourge of the Nazis, then the communist 40 years, and the fight in the 80s when I was in Poland. It was really an emotion, a continuous emotion, this fight for liberty, the example of the Pope saying we fight, you can't give up, never give up hope. You have to have hope. We are all entitled to liberty, to freedom as the West. And so what happened, this miracle of Poland that brought the miracle of whole Eastern Europe, and who had the privilege, as I did, to be present in the whole Eastern Europe, seeing as the regimes were falling down one after the other, following the example of Poland, following the path and the fight of the Polish nation. Has been, as I say, it's a very it's a lifetime experience of these years that we always will have, and that reassures us in this beneficial way of life, which is in itself patriotism, which is this fight for the nation, for the identity of our elders, of what we had, this common ground coming from the past, with a will for the present and for the future, together to go over the possible catastrophes, aggressions, calamities, pandemias, and so on, and to stick together to force the path through history together to freedom and unity and harmony, and cultural harmony and social harmony, in a way where life is really worthwhile living together. This is the great message of a nation which has survived so many things and so many times. After the division, as Dan said, ending in the end of the 18th century, the disappearance, almost the disappearance as a state, then the appearance in 1918 with this marriage to the sea, which was the needed step, because there wouldn't have been a Polish
revival, the research of the nation was not possible without this marrying the Baltic Sea, without opening to the sea where the historical fate of the Polish history was and is. In this sense, it's not a corridor. It was a necessary expansion to the life that the sea was giving to the Polish nation. That's why it's such a definitive and important step. As I say, Poland has been an example, is an example today, when there are so many interests in trying really to liquidate nations, to eradicate identity and the past and the history and the truth, because it's all a question of truth. At last, we are now here, three nations together. We have the British have, regretfully for us, because they were a great support, they decided to go. I respect profoundly this step, and I think it has shown again this force, this might of the independence and of the love for freedom that the Brits have always incarnated. And Poland as a symbol of fight for liberty and of identity and from the nation, and Spain, who is in an enormous difficult situation because its nation itself is being questioned every day by the enemies of the nation, and the enemies of the nation have taken power now, and they are in government, and which is really a disgrace, an historical disgrace, which will have probably very serious, it has already very serious consequences, and who knows if not tragic ones. In any case, it's always to come to the same base, to this togetherness, to this common place of the fighting for freedom, of the fighting from the nation, because without the nation, we don't have what the only way possible of expression of democracy is in it. It's in this nation, and because all of them know it very well, it's why they are so obsessed in liquidating, in having the nations disappear from the memory even of the people, to have it disappear, because then they will have individuals which are really easy to manipulate and easy to subjugate. In the sense, the nation is the guarantee for our freedom, and it's a precondition for every freedom. And that's why we should defend it with the same force and with the same decisiveness and courage as the Poles have always done. Thank you very much for inviting me to this forum, because it's really an emotional point. Thank you. Thank you very much indeed. Thank you, Hermann. I hope now you understand how important it is to listen to message of two historically strong, great maritime nations. Both are immense in maritime culture, and surely they understand our dream about sea and our drive to once more obtain the access to the sea, to find open routes to external world, supporting our dream about freedom. Now it is time to return to our big project, and I'm absolutely sure that both speakers that are so much rooted in my region as well, because His Magnificence, the rector of Academy of Fine Arts in Gdańsk, graduated from the same academy
Actually, he was the scholar in the studio of famous painter Kazimierz Karol-Ostrowski, and then in later career he had the function, the office of dean of the faculty of painting in the academy, and now serving as rector of the Academy of Fine Arts, together with the Gdynia Film School. They developed the project of presentation of two short film movie etudes telling about associations to the past, to in particular to wedding to the sea, Poland's wedding to the sea, performed in Puck by General Józef Haller in 1920, 10th of February 1920. This year we commemorate the centennial anniversary of this event. Please screen the video with the speech of His Magnificence Rector Professor Krzysztof Polkowski. Szanowni Państwo, z okazji jubileuszu stulecia zaślubin Polski z morzem, z inicjatywy pani europoseł Anny Fotygi, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku wraz z grupą europarlamentarną EKR zorganizowała obchody tegoż jubileuszu. W lutym 2020 roku mieliśmy okazję otworzyć wystawę wybitnego malarstwa polskiego i sztuki polskiej na terenie Parlamentu Europejskiego. Odbył się również koncert, została wydana płyta. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku wraz z Gdyńską Szkołą Filmową wyprodukowała 2 filmy, 100 lat i Pewnego razu nad morzem. Filmy są poświęcone wydarzeniom sprzed 100 lat. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować dyrektorowi Gdyńskiej Szkoły Filmowej, Leszkowi Kopciowi, za podjęcie się produkcji tych filmów. Bardzo serdecznie i gorąco dziękuję PKN Orlen za sponsorowanie tych produkcji. Ladies and gentlemen, now allow me to present our second speaker, director of the Gdynia Film School, responsible for producer of both movies. Director Leszek Kopecz is not only director of the film school, but also of Gdynia Polish Film Festival, the famous cultural event, art event, well known to all Poles. And also he serves as president of the board of Gdynia Film Foundation. He's a well-known producer, entrepreneur, journalist, so figure who is extremely active in cultural life of my region, Pomerania. Please, video of director Leszek Kopecz. Szanowni Państwo, witam serdecznie na premierowym uroczystym pokazie 2 krótkich filmów fabularnych zrealizowanych w Gdyńskiej Szkole Filmowej przez absolwentów tej szkoły, którzy ukończyli 2 lata temu studia i podjęli wyzwanie zainspirowane przez panią Annę Fotygę pod okiem producenta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zrobili filmy, które nie stroniąc od subtelnego poczucia humoru, pokazują ich relacje, czy też wizje związane z historycznym wydarzeniem, które miało miejsce ponad 100 lat temu, mianowicie zaślubiny Polski z morzem. Dokonał tego Józef Haller, generał, dowódca frontu pomorskiego,
odbyła się wielka ceremonia i wrzucono do morza pierścień, który symbolizował powrócenie niepodległej już wtedy Polski, zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego, przywrócenie Polsce morza, dostępu do morza. To było niesłychanie ważne wydarzenie. Ja do Państwa zwracam się z Gdyńskiej Szkoły Filmowej, która mieści się w mieście, które ma piękną też stuletnią historię prawie. Jest nowoczesne, młode, prężne, nie stroniące też i przywiązujące wagę do patriotyzmu, historii i tradycji, mimo że jest nowoczesne. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować właśnie pani poseł, europoseł Annie Fotydze, rektorowi Akademii Sztuk Pięknych Krzysztofowi Polkowskiemu, profesorowi Arkowi Sylwestrowiczowi i wszystkim współpracownikom, którzy przyczynili się do tego, że możemy pokazać Państwu filmy, które, mam nadzieję, zostaną obejrzane z życzliwą uwagą i wprawią Państwa w dobry nastrój. Lady, thank you, director, thank you, rector. Now I would like to introduce our first movie directed by Mrs. Aneta Gołębiewska-Bussold under the title Once Upon a Time at the Sea. It will last around 15 minutes, and then we'll have the screening of the second movie. Please. Jezu, ale zimno. Tam nic nie widać. To nie ma sensu. Weź łyka, rozgrzej się. Skąd masz? Trzymaj. Dobra, już za długo. Chodź. Józek, wyłaź. Wariat. Jezus Maria, gdzie wyście byli? Co się stało? Nic. Po uroczystościach poszliśmy do portu. Trochę padało i... Puchnie mi tu jeden z drugim.
No przecież to był toast za polskie morze. Ja wam dam toast. Do domu. Tylko cicho, ojciec śpi zmęczony. A wszystkie przygotowania, uroczystość. Ja się też już położę. Dobrej nocy. Trzeba to jakoś zetrzeć. Racja. Słabo. Jubiler się domyśli. To co? Może do Samuela? Nie dostaniemy dobrej ceny. Samuel nie zapyta. A wybaczycie mi panowie, jeżeli spytam, skąd to macie? To sprawa, że tak powiem, delikatna, prywatna. Wolę wiedzieć, co biorę. Zakochał się. Tu było jej imię. Która to taka niewdzięczna? Nieważne, nie spucka. Nie męczmy go. Długo na to zbierał. Mogę to kupić jedynie w cenie złomu, bo towar jest uszkodzony. Pozłacana platyna. Ciężko wycenić i sprzedać. Czyste złoto to co innego. Może 3000? Bierzemy. Nie! On postradał zmysły z rozpaczy. Pan wie, ile on oszczędzał, odmawiał sobie wszystkiego. Współczuję. Niech pan go nie słucha, on nie jest pełnoletni. Bierzemy te 3000. Hej dziewczyny, skoczycie wieczorem na tańce? Stawiam lemoniadę. Mama mnie nie puści. To może do Gdańska, na przejażdżkę. Mamy inne plany, ale może za tydzień. Żeś zdurniał? No co ty, przecież tylko lemoniada. Tylko lemoniada. Daj mi moją połowę i tyle. Poczekaj. Wszystko przycichnie i zrobisz sobie, co będziesz chciał. Poza tym taki lunek jest do wymiany. Ojcu możemy pomóc. Znowu rządzisz? Tak. Bo jestem starszy, a ty głupszy. Posłuchaj, to ja ją sprzedałem, to ja ją wyłowiłem. Gdyby nie ja, nie byłoby nic. Chociaż 500.
Trzymaj, pajacu. A piśnij słówko, to ci ryj rozwalę. O, załatwiłeś wszystko? Ryby sprzedałem, kartofle kupiłem. Siadaj. A co ty nie jesz? Nie smakuje ci? Co się stało? Samuel mnie zatrzymał. Chciał mi sprzedać obrączkę, tę, co generał wrzucił do morza. Co ty mówisz? Ktoś zdrapał napis, ale to ta sama. Jesteś pewien? Może to Niemcy, nie nasi? Nasi. Samuel mi powiedział, że nasi. Zawsze się znajdzie jakaś gnida. A on to teraz sprzeda, może Niemcom. Wszyscy się dowiedzą. I co zrobimy? Trzeba wykupić. Jezus Maria, za ile? 4000. No przecież do wiosny nie dotrzymamy. Pogadam z miotkami, może się dorzucą. Ty oszalałaś. A co ja do garnka włożę? Uzbierają i po kłopocie. Ja już tego nie chcę. To daj mi. Będę ostrożny. Albo wykupimy, albo ja się przyznam. Jakubie! Dobry wieczór, Jakubie. Dobry wieczór, Samuel. Wejdź. Jest taka dziwna sprawa. Ten, który mi to sprzedał, zwrócił zapłatę i prosił, żebym to oddał rybakom. A dlaczego mi? Będziesz wiedział, co z tym zrobić. Kto to był? Tajemnica handlowa. Zrobimy to porządnie.
Thank you. I would like to apologize for the mistake, probably emotions, open the screening. The director of the beautiful short movie we've just seen is naturally Mr. Sławomir Witek. And now I would like to announce the second film. It is Happy Birthday and directed by Aneta Gołębieska-Posselt. Please, review. Po mszy świętej przy salutach armatnych i odegraniu hymnu polskiego morska bandera polska znosiła się na maszcie, przy czym strażnik dotychczasowy tego wybrzeża, rybak kaszubski, z jedyną bronią, wiosłem u boku, oddawał straż w ręce marynarza polskiego. No, te czerwienie wydają się za mocne, no. Zostaw. Jezu, jakie to brzydkie. Nie możesz tego puścić w oryginale? Ma być w kolorze. Kto to w ogóle będzie oglądać? Lecę, bo mi sklepy pozamykają. Wesołych świąt. Na razie. Właśnie zjadł obiad. Super, dziękuję. Proszę. Słuchaj, a ty mogłabyś przyjechać też jutro? Jutro jadę z narzeczonym do jego rodziny. A, no tak, zapomniałam. Gotowy? Nigdzie nie jadę. Bieraj buty. Chodź. Super, to skadrowałeś. Wrzucimy to na kompa? Zaraz jedziemy. No mówiłam ci wczoraj, pamiętasz? Musimy tam jechać. No tylko na chwilę. Jak wrócimy, to obrobimy materiał albo poglądamy Wiedźmina. Okej? Tam patrz, tam lewa leć tam. Stachu, tylko nie dyskutuj z nimi za bardzo, okej? Czemu tu nie przejeżdżamy? Wiesz, my jesteśmy trochę inni. Ładnie tu. Chodź, zobaczymy jeszcze tam. Stasiu, przywitaj się. To jest babcia. Poznajesz mnie? Jak ma poznawać? Bo babcia cię widziała ostatnio, jak miałeś 2 latka, wiesz? Bo ja muszę jeszcze na chwileczkę do kuchni. No to... No, rozbierajcie się. Rozbierajcie się. I chodźcie.
Zaczynajmy. Stasiu, wyłącz już kamerę. Stasiu, będziesz filmowcem jak mama, co? A są lepsze zawody. W owym czasie wyszło zarządzenie cesarza Augusta, aby spisać mieszkańców całej ziemi. Jak nie chcesz, to nie musisz stać. Pierwszy ten spis odbył się za urzędowania Kwiryniusza w Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł również Józef z galilejskiego miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, które się nazywa Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida. O, widzisz, My takie mięso nie jemy. Ale to jest rybka. No. Dziadek specjalnie dla ciebie zrobił rybkę. No nie. No. Nawet dobre. No widzisz. To babcia ci teraz te osteczki powyciąga. On sobie poradzi, mamo. Poradzi sobie. Musisz to wyciągnąć z tego. Może chcesz pomarańcze? No. No, ale ty też jedz. Jesteś taka chuda, musisz jeść. No. Na trawionko. Wybiera tę chorobę. Nie za dużo tych prezentów? O właśnie. Ta moja córka. Czekaj. Ojej. Nie umiem sobie. Czekaj. O. A córcia uśmiech. Jest ślicznie. Już? Już. No mam. Mam. Ja też coś dla was mam. Proszę. Naprawdę? No to ci bardzo dziękuję. No. Schody do kabiny. No. Koła. Szlówka. To jest oś. To oś. 8. 8. Bardzo ładna, dziękuję. A to jest żywica z drzewa sandałowego. Kadzidło. Takie cuda teraz robią. Boże. Tadzik, zobacz, dostaliśmy kadzidło. Tadek, pachnie jak w kościele. To kiedy byliście w tych Indiach? Sama byłam, pojechałam na cały wrzesień. A co ze Stasiem? No, Stasiu został z moją przyjaciółką. Ale to niedobrze. Dziecko bez matki. Przecież mogłaś go tu zostawić. Marta,
Zawsze mu u nas było dobrze. Przecież nigdy mu tu u nas niczego nie zabraknie. No tak. Potem znowu będzie chciała się rozstać, rozwieść, tak, no i wpadnie, znaczy, no, zajdzie. No. Wtedy sobie o nas przypomni. Tadzik, przestań. Przestań. Stasiu, jedziemy. Stasiu, Widzisz? chodź. O ja, mamo, zobacz! To jest ten sam? No, raczej nie. A możesz go zdjąć i się ze mną pobawić? Nie, to jest prawdziwy karabin mojego dziadka i nie powinienem się nim bawić. Stasiu, daj to. Spokój Marta. się. Stasiu. Dlaczego mu to dałeś? No ale to jest normalna zabawka dla chłopca. Chcesz go uczyć przemocy, tak? I ty się dziwisz, że ja nie chcę go tu przywozić. A tak poza tym to on wcale nie jest chory, prawda? Ale zaraz, o co chodzi? No, Co? ale inaczej byś nie przyjechała. Mamo, ale tętniak? Jaki tętniak? No wymyśliła, że ty masz tętniaka. No nie, no. Tam się chyba coś pali. Jezu, bigos! Oj. O kurwa. No poczekaj. A czym? Nie. Dobra współpraca. Ale był czad. Mamo, ale jeden woreczek wystarczy. No. To masz zamrozić, to masz na teraz. Chodź, będziesz zwiadowcą. Misja pokojowa. Chodź. No chodź. Chodź. Jeszcze raz ci pokazuję. Namierz mi. Lewo, prawo, gdzie? Lewo trochę. Troszkę lewo. Nie, prawo. Prawo. Ognia? Ognia. Bum. Ha! Idealnie, zobacz. Odpal. O. Dalej. Przestrzeliłem rzekę, to jest rzeka. Moździerze. Patrz, trafiłem dokładnie tak. Pokojowe negocjacje, co? Ej, to jest idealnie. Panie generale, co pan zarządza w tej sytuacji? Negocjujemy. Negocjujemy. Tych uratujemy, a tych odprowadzimy do koszar. O, wymiana zakładników. Tak jest. No. Ciasto. Co Dawaj, jest? no. Słuchaj, mamy... My jesteśmy zielonymi. Ja zielona? Jesteś generałem. Dobra. Proszę. Generał. No, ale Wymiana oni zakładników. ich- Pokojowa No dobrze, wymiana proszę zakładników. bardzo. Kogo na kogo? Jak wy nam oddacie... Nie, no ale mamo, bez strzelania to jest misja pokojowa. O Jezu! Ja się podaję. To możemy zrobić negocjacje na środku. Negocjacje. Dobrze? Teraz zapanuje pokój, jest najnowsza technologia. My wam Dobrze. oddajemy zakładników. Których? Tak, tutaj. Dobrze, tak? to my wam To też... może oni coś zjedzą. Tylko nie ma koniec. Kto wygrał? Wygrała? No ja wygrałem. Ty wygrałeś? Oczywiście. Tak? Wygrałem. Ach. To twoje medale? Dziadka Tolka. Pokażę ci go. Czekaj. Zobacz. To, dziadek Tolek. Trzymaj. Zobacz, to jest ten. Ten w środku z flagą. Ekstra. No. Tak jest. Pokaż. Proszę. Cieszę się, że jesteś, Martusiu. Cieszę się, córeczko.
Sernik jeszcze. No nie ma. Chcesz zostać? No dobra. Ladies and gentlemen, thank you for participating in this event organized under auspices of the ECR group in the European Parliament. A screening of both short movies, Once Upon a Time at the Sea and Happy Birthday, was actually crowning of all events for a scene to commemorate the centennial anniversary of the Poland's return to the Baltic Sea. And I'm really happy that we decided to do this despite COVID-19 limited activities of the European Parliament. I'm really very grateful to both institutions, Academy of Fine Arts in Gdańsk and His Magnificence Professor Krzysztof Pałkowski, rector of the Academy, as well as to Director Leszek Kopeć, director of Gdynia Film School, for their efforts. They're supporting this project, excellent cooperation, and naturally I know how much goodwill, effort, and dedication is required also from sponsors of their endeavor. So I'm happy we were able to commemorate the event in such excellent way. Naturally, many thanks to teams realizing both short movies, director Sławomir Witek, director Aneta Gołębiewska-Bosolt, and all other members of both teams. Thank you very much indeed.